tym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam, czym się różni pozycjonowanie strony internetowej od pozycjonowania wizytówki Google. Różnice są czasami niezauważalne, czasami dość duże w poszczególnych obszarach, dlatego stwierdziłem, że ten materiał po prostu będzie dla Was pomocny. Przejdźmy od razu do rzeczy. Jako pierwsza rzecz to jest widoczność efektów, a mianowicie, jeżeli pozycjonujemy stronę, no to w tym przypadku efekty są widoczne bardzo często po paru miesiącach, nawet czasami latach, jeżeli konkurencja jest duża. Jeżeli chodzi o wizytówkę, to tutaj efekty są widoczne natychmiast, tak naprawdę po 24 godzinach może być już tak, że wskoczymy kilka pozycji i to się przełoży bezpośrednio na wyniki biznesowe, typu na przykład liczba leadów, liczba klientów w Waszym sklepie, liczba klientów na przykład korzystających z Waszych usług. Więc tutaj 1-0 dla wizytówki. Drugi punkt to jest odległość, w jakiej działa tutaj poszczególna rzecz, a mianowicie, jeżeli chodzi o stronę internetową, to jak pozycjonujemy, to możemy na przykład pozycjonować ją na cały kraj, nawet na cały region, a w przypadku wizytówki, no niestety tutaj jesteśmy dość mocno ograniczeni do lokalizacji, w której została ona założona, czyli do około średnio 50 km, a często nawet mniej. W związku z czym tutaj punkt dla strony internetowej, ponieważ jeżeli myślimy globalnie, myślimy o albo na przykład jakimś tam szerszym obszarze, mamy na przykład sklep internetowy, no to strona internetowa jak najbardziej będzie lepszym rozwiązaniem, ale jeżeli na przykład chcemy pozyskać lokalnych klientów, typu na przykład mamy jakiś salon fryzjerski, jakąś restaurację, to tutaj wizytówka, aczkolwiek możliwości w tym obszarze ma na pewno lepsza strona internetowa, w związku z czym tutaj ląduje punkt dla strony internetowej. Nice. Kolejną rzeczą jest to, jak długo utrzymują się wypracowane efekty. W przypadku strony internetowej i jej pozycjonowania efekty utrzymują się tak długo, póki nie będzie zmiany algorytmu, czyli no nie wiemy. Bardzo często jest tak, że na przykład możemy pozyskać wysokie pozycje, na które pracujemy 2 lata, a potem się okaże, że po tygodniu po prostu wszystko stracimy i wrócimy do punktu wyjścia. W przypadku wizytówki sprawa jest o wiele bardziej komfortowa, z racji tego, że w momencie, kiedy wypracujemy jakiś wynik, to ten wynik się utrzymuje tak długo, póki konkurencja nie zrobi tego samego, czyli przykładowo czasami nawet latami. Z tego względu, że po prostu jeżeli mamy konkurencję, która jest mocno w tyle, nie ogarnia takich rzeczy, to po prostu ta wizytówka, którą właśnie wypozycjonowaliśmy, nasza wizytówka będzie po prostu bardzo długo na samej górze, więc tutaj punkt dla wizytówki, więc mamy teraz już 2-1 dla wizytówki. Kolejna kwestia to jest zobowiązania, a mianowicie chodzi mi o elastyczność umów. W momencie, kiedy szukacie jakiegoś partnera, freelancera, agencji do pozycjonowania strony internetowej, to tutaj praktycznie każdy będzie oferował Wam bardzo długi termin realizacji. Chodzi o to, że po prostu umowy będą na 2 lata, na rok, czasami nawet i na 5 lat, w zależności od tego, jaka branża, jaka konkurencja. I po prostu to zobowiązanie jest bardzo długie, często trzeba płacić co miesiąc, często nie wiemy, czy to przyniesie efekty, w związku z czym tutaj ta elastyczność umów jest bardzo niska, a natomiast w wizytówkach z racji tego, że to jest bardziej dynamiczne, tu efekty są natychmiast widoczne, to te umowy często są podpisywane na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia, tak jak na przykład u nas. Co więcej, bardzo łatwo też tutaj wprowadzić model rozliczenia od wyniku, z racji tego, że wynik jest widoczny natychmiast, a nie tak jak w przypadku pozycjonowania stron na przykład za rok czy 2, o ile w ogóle będzie widoczny. Zwłaszcza na przykład jest to istotne dla firmy, która dopiero zaczyna funkcjonować, gdzie no, nie wiadomo, czy wytrzymamy rok. Statystyki pokazują, że jednak więcej niż połowa firm upada w ciągu pierwszego roku, no to ciężko tutaj zakładać, że będziemy mieli rok na przykład na finansowanie jakiegoś działania, które nie wiadomo, czy przyniesie efekty. My potrzebujemy w przypadku takich biznesów od razu rentowności, więc w tym przypadku punkt dla wizytówki mamy już 3-1. Kolejną rzeczą jest ilość konkurentów. W przypadku strony internetowej, z racji tego, że ten obszar, na którym możemy się pozycjonować, jest dużo większy, to co za tym idzie, też jest więcej konkurentów, w związku z czym po prostu jest nam trudniej się przebić. W przypadku wizytówki mamy tylko ten mały, konkretny obszar danego miasta, danej miejscowości, w związku z czym bardzo łatwo się tutaj przebić, bo wystarczy wyprzedzić tam 2, 5, 10 firm, w zależności od tego, ile macie konkurentów, a w przypadku na przykład stron trzeba tych konkurentów wyprzedzić 1000. W związku z czym tutaj na pewno punkt dla wizytówki po prostu, jeżeli chodzi o konkurencję. Co więcej, w przypadku stron internetowych warto też zaznaczyć, że konkurujemy często z dużymi brandami, jakimiś korporacjami, które mają naprawdę duże budżety, a w przypadku wizytówek nie ma czegoś takiego. Konkurujemy wszyscy na równi z racji tego, że to po prostu są biznesy lokalne przede wszystkim, w związku z czym jest większa szansa po prostu tutaj na przebicie. To też oznacza, że walka jest o wiele bardziej wyrównana. Więc mamy 4-1 dla wizytówek, totalna deklasacja, ale dajmy jeszcze szansę stronom internetowym.
Kolejną rzeczą jest przygotowanie do startu, a mianowicie w przypadku wizytówek założenie takiej wizytówki trwa no powiedzmy pół godziny, żeby dostarczyć wszystkie materiały, dodać te materiały, ustawić kategorie, opisy i tak dalej. W przypadku strony internetowej jest to o wiele bardziej zaawansowany proces. Musimy tutaj wybrać branding, logo, musimy po prostu wszystko powgrywać, musimy dodać opisy. Jest po prostu ta skala dużo większa, przez co właśnie wizytówka się tworzy często w okolicach 30 minut, a stronę internetową tygodnie, jak nie miesiące, jeżeli macie na przykład już tam bardziej zaawansowany proces. W związku z czym kolejny punkt dla wizytówki. Mamy już 5.1. Kolejną różnicą jest to, że wizytówka pojawia się wyżej w wynikach organicznych. W związku z czym, jeżeli wpiszemy na przykład hasło restauracja Warszawa, czy salon fryzjerski Warszawa, czy Kraków, czy inna dowolna miejscowość, to zobaczymy, że wizytówki, czyli ta sekcja wizytówek pojawia się wyżej niż strony organiczne. W związku z czym, nawet jeżeli tutaj te strony organiczne będą wysoko wypozycjonowane, czyli strona internetowa będzie wysoko wypozycjonowana, to i tak zawsze lokalnie będzie niżej niż wizytówki. W związku z czym te wizytówki po prostu mają tutaj większą przewagę i klienci częściej z nich korzystają, więc kolejny punkt dla wizytówki. Kolejną rzeczą jest możliwość zweryfikowania pracy agencji, czy tam freelancera. W przypadku wizytówek mamy prostą weryfikację z tego względu, że wystarczy, że wchodzimy, wpisujemy hasło i mamy wyszukiwanie już danej frazy i widzimy, którą pozycję zajmujemy. W przypadku stron internetowych często jest tak, że zajmujemy na początek gdzieś tam 50, 60 pozycje i to bardzo dużo czasu zajmuje. Co więcej, są tak zwane te długie ogony, krótkie ogony, czyli te frazy, które są rozbudowane, krótsze i tak dalej. W przypadku wizytówek pozycjonujemy maksymalnie 5, 10 to już góra fraz, a w przypadku stron jest ich po prostu tych fraz bardzo wiele, czasami jest 100, 1000, w związku z czym weryfikacja agencji w przypadku stron internetowych jest bardzo trudna, chyba że zakupujemy jakieś narzędzie, a w przypadku wizytówek możemy to sprawdzić ręcznie, bez zakupowania narzędzi. Oczywiście są też narzędzia, które przyspieszą ten proces weryfikacji, aczkolwiek jest to równie proste, żeby to zrobić po prostu ręcznie. Więc tutaj znowuż kolejny punkt dla wizytówki. Tak jak widzicie, jeżeli chodzi o pozycjonowanie strony internetowej versus wizytówki Google, często, a przeważnie wizytówka jest lepszym pomysłem z tego względu, że po prostu ma większe przewagi, jest o wiele łatwiej ją wypozycjonować, często też taniej, rozliczenie od wyniku, elastyczne umowy, no po prostu jest multum przewag. Jedynym minusem jest to, w momencie kiedy myślimy globalnie, mam na myśli jakiś większy region, nie tylko chcemy docierać do klientów z naszej okolicy, to wtedy faktycznie tutaj jest strona internetowa ważniejsza, ale musimy się mierzyć z większą konkurencją i tak dalej, więc ja bym się na przykład w takim przypadku zastanowił, czy nie lepiej zrobić parę wizytówek w paru lokalizacjach, co często też robimy dla naszych klientów, no więc tutaj kwestia do przemyślenia. Jeżeli ja na przykład rozmawiam z klientami, to zawsze sugeruję, że jeżeli jest to sklep internetowy, no to wówczas na 100% robimy stronę internetową, pozycjonowanie strony, a nawet reklamy z tego względu, że te reklamy po prostu są widoczne od razu, lepszy efekt, ale są dużo droższe, a w przypadku, kiedy biznes jest lokalny, właśnie restauracja, barber, jakiś sklep lokalny, no to wtedy celujemy bezpośrednio w wizytówkę. Z tego względu, że częściej też klienci ją wybierają i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ten film się Wam podobał, zostawcie lajka. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji. To będzie mi bardzo pomagało rozwijać ten kanał, na pewno motywowało i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!